Cześć, witam wszystkich. Pompa Spedisan teraz jest w fazie defrostu. Chodzi sobie już całą noc. Udało mi się skonfigurować w końcu to ustrojstwo. Dymek leci. Pomimo, że nie ma mrozu, jest około 10 stopni, nie wiem ile jest, ale 8 albo 9 stopni. Coś koło tego. To robi defrost. Co 2 godziny gdzieś tak robi rozmrażanie. Zawiało ciepłem teraz. Wody dużo nie ma w tacy ociekowej. W sumie 2 minuty i już koniec defrostu w taką pogodę. Teraz zobaczcie co robię. Mam garaż, konstrukcja taka stalowa. I na tym będą panele fotowoltaiczne. No i przy okazji jeszcze będzie pełniło funkcję magazynu, jakieś taczki, inne bajery. Zobaczcie, jakie mamy zużycie energii. Wiadomo, minus jeszcze pompy obiegowe, bo 3 chodzą. Jedna do ciepłej wody użytkowej, jedna do podłogówki i trzecia pompa z pompy ciepła. No i co? Jak to skonfigurowałem? Bo wczoraj siedziałem cały dzień, padał deszcz. No to mówię, skonfiguruję w końcu tą pompę, żeby to nie jadło tyle energii. Na tych ustawieniach, co miałem w trybie, pompa była ustawiona fabrycznie w trybie interwałowym, czyli jak osiągnie zadaną temperaturę, to się tam rozłączy, załączy. Pompka obiegowa też cyklicznie się uruchamiała. Ustawiłem ją w tryb normalny i mamy parametry użytkownika. Żeby temperatura grzania jest 32 stopnie. W domu jest w tej chwili 23 stopnie. Przez całą noc chodziła. Ona się nie wyłącza. O to mi właśnie chodziło, żeby było niskie zużycie energii, żeby w domu było komfortowo. No i mamy 32 stopnie ustawione. Histerezę na 2 stopnie. Bo jak była na 5, to ona po prostu przebijała ponad 40 stopni. To jest marnowanie energii, tak? Było takie uderzenie. Lepiej niech pompa pracuje cały czas na niższym parametrze i w domu będzie cieplej. Jak ma się rozłączać,
i co chwilę, co 2 godziny jakieś tam uruchomienia. Dzwoniłem do instalatora, do 2 osób w sumie, pytałem się, jak to skonfigurować. Nikt mi nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Widocznie problem był tylko i wyłącznie w ustawieniach, tak? Mamy tryb pracy wentylatora i mamy 4 tryby. Tryb normalny to jest ten najmocniejszy pobór energii. Tryb Eco to tam 3,5 kW ciągnie. Tryb nocny też coś koło tego i ustawiłem wentylator na tryb testowy. To jest też takie złe tłumaczenie, bo powinno być prędkość wentylatora, wiadomo, jest powiązana z prędkością kompresora sprężarki i tutaj producent trochę lipę zrobił z tym tłumaczeniem, tak na moje oko. Bo skąd zwykły użytkownik może wiedzieć, co tu jest grane, jak to ustawić, żeby to nie chodziło na pełnej mocy, tak, przy takiej pogodzie, bo to zmarnowanie energii, zużycie jest kosmiczne wtedy, tak. Pomimo, że ona się uruchamiała co 2 godziny, nabiła ten bufor, ale to nie jest ten komfort. Jak grzejemy ciągle, możemy zejść z temperaturą czynnika na niższy parametr, na 30 stopni, 31 i to w domu jest mistrzostwo świata. Podłogówka chodzi, grzejniki są letnie i to wystarcza w taką pogodę. Nie trzeba ładować tam 40. No i mamy tryb wentylatora testowy i na tym ustawieniu więcej nic nie trzeba tu kombinować, żadnych innych pierdół, parametry zaawansowane, jakiś wykres. Zobaczcie, jak wygląda wykres. Trzyma stałą temperaturę. Na wyjściu mamy 36 stopni. No i na powrocie tam 31,4. I tak całą noc sobie podtrzymuje tą temperaturę. Ona nie wzrasta gwałtownie, tam nie podbija, nie wyłącza się ta pompa, bo jest duży odbiór energii w budynku. Mamy 17 grzejników, podłogówkę, wszystkie zawory termostatyczne otwarte na maksa i dzięki temu pompa nie taktuje. Jest gdzie ta energia jest gdzie tą energię dostarczyć, tak? Jest duży odbiór, duży budynek 200 metrów, duża ilość grzejników, podłogówka, wszystko chodzi na niskim parametrze. Taka temperatura to nawet za wysoko jest. 30 stopni to by było w sam raz. To w domu już się robi gorąco. Ewentualnie jeszcze zmniejszę. Na razie to jedną noc udało mi się tak ustawić i testuję te ustawienia, ale właśnie o to chodziło, żeby energia nie była pobierana w sieci w jakichś kosmicznych ilościach, 4 kW czy 3,5. Tam w przeliczeniu dobowym no to wychodzi podobnie, tak, tylko mamy inny komfort w domu. Mamy cały czas ciepło, a w takim załączeniu, wyłączeniu pompy powoduje niekomfortowe warunki. Niby jest 21-22 stopnie, ale jak nie ma letnich grzejników, to niestety czuć, że to nie jest to, co powinno być. Produkcja dzisiaj znikoma. Na razie jest ten 6 kW pików paneli. 130 W idzie tylko. Ale zobaczcie, mamy 3 pompy obiegowe uruchomione, jakieś tam lodówka w domu jeszcze na tym idzie, kompresor, sprężarka lodówki, tak. No i jakaś żarówka tu się świeci w kotłowni. Spawarka też chodzi, ale ona chodzi poza falownikiem, tak. To tutaj nie wykazuje tego, bo jest osobne gniazdo
bezpośrednio przed falownikiem podłączone siłowe, żeby nie obciążać falownika jakimiś urządzeniami typu silniki elektryczne, kompresor, spawarka, żeby nie było szarpnięć. Tego zrobiłem sobie zasilanie nie z falownika, tylko falownik zasila tylko cały dom, oprócz tego jednego gniazda w garażu siłowego, które służy mi właśnie do kompresora, do spawarki, no i do przecinarki, tam do stali. Mam nadzieję, że jak założę ten string paneli jeszcze na tą wiatę, co sobie robię w tej chwili, pogoda nie dopisuje, ale już jestem na końcu spawania konstrukcji, jeszcze wzmocnienia pójdą. Muszę dzisiaj bramę, zawiasy przyspawać. No i do malowania pójdzie konstrukcja, blacha zamówiona, trzeba czekać 3 tygodnie od producenta. No i zima. Zanim ja to złożę, to zima. Ale mam nadzieję, że mi się uda wszystko to spiąć jeszcze przed mrozami, że jeszcze nie będzie tak drastycznie, bo chodzi o to, żeby w dzień pompę zasilać z paneli fotowoltaicznych, żeby to wspomagało w granicach 1 kW, jak będzie w słoneczny dzień uzysku, no to będzie spoko, nie? Nie ma wtedy tragedii. Wiadomo, nocą nie ma produkcji baterii, nie naładujemy z takiej ilości energii, bo jest jej za mało. Przełączam wtedy falownik na litową baterię i on wtedy jako priorytet ma ładowanie baterii z paneli. Nie wysyła do domu znikome uzyski, ale przez cały dzień coś tam naładuje tą baterię. Generalnie jestem zadowolony z takiego zużycia, pomimo że to jest pompa 15,8 kW mocy. Popatrzcie, jakie jest zużycie. 3 pompki obiegowe chodzą. No i trzeba odjąć od tej wartości w granicach 400 W, 500 W. Mamy w granicach 1,3 kW poboru przez pompę ciepła. W tym trybie wentylatora testowy, tak? Parametry użytkownika. Tryb wentylatora testowy. To źle to jest przetłumaczone, albo bynajmniej inaczej to powinno być nazwane. Moim zdaniem powinna być prędkość sprężarki, bo wiadomo, wentylator ze sprężarką jest powiązany. Tutaj mamy temperaturę na buforze. No i tutaj jest na dole, na elektronicznym tym termometrze, zużycie energii 252 kWh przez 3 tydzień pracy tego urządzenia. Temperatura CO na zasilaniu jest 35 stopni. Pompa bije 35, ale wiadomo, to rozchodzi się. Teraz mamy dzisiaj zużycie jest 22 kWh. Praktycznie od północy do tej pory mamy południe. Tyle zużyła podczas ciągłej pracy pompa. No i wiadomo, tam rano jakieś użytkowanie indukcji, jakieś odbiorniki, przygotowanie posiłku, no to też ciągnie trochę energii. Ale widzicie, mamy 12 godzin, liczmy 20 kWh zużyła. Ciągła praca, budynek 200 metrów. Co prawda nie ma mrozu na dworze, ale nie wiem, jakie będzie zużycie, czy poradzi sobie na tym niskim parametrze, czy trzeba będzie po prostu zwiększyć prędkość sprężarki. Zobaczymy. Na razie testuję najniższy
poziom zużycia energii przez pompę. Teraz coś tam się uruchomiło. 1 kW jeszcze dodatkowo doszło. No, wyłączone obciążenie. Znowu włączone. To wszystko na dziś. I dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.